Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem o tym, dlaczego amerykańscy bankierzy i przemysłowcy finansowali bolszewików. Dowiecie się, co było tego rzeczywistym powodem. A złotym patronem kanału jest pan Andrzej Maciejewski z Alaski. Przywódca bolszewików, Włodzimierz Lenin, powiedział kiedyś, że kapitaliści sprzedadzą nam sznurek, na którym ich później powiesimy. To zdanie Lenina nie było jakąś abstrakcją. Odnosiło się do wsparcia finansowego Zachodu, jakie ten mógłby udzielić bolszewikom. I Zachód takiego wsparcia im udzielił, o czym dzisiaj się zapomina. Zrobili to przede wszystkim amerykańscy bankierzy i przemysłowcy. Jaki był powód tego, że amerykańscy bankierzy i przemysłowcy zdecydowali się udzielić bolszewikom pomocy? Otóż dla amerykańskich elit finansowych i przemysłowych było wówczas jasne, że potencjał gospodarczy Rosji jest tak duży, że przy normalnie zarządzanym kraju mogłaby ona szybko zagrozić potędze gospodarczej Stanów Zjednoczonych. Amerykańskie elity były przekonane o tym, że pod rządami bolszewików rosyjska gospodarka nie będzie rozwijała się tak szybko, jak mogłaby się rozwijać w systemie kapitalistycznym. I dlatego właśnie postanowiły one zrobić wszystko, aby utrzymać ich przy władzy, bo tylko wtedy Rosja nie mogłaby stać się konkurencją dla Stanów Zjednoczonych. Temat amerykańskiej pomocy finansowej dla bolszewików był już w przeszłości przedmiotem rozważań historyków i ekonomistów. Jednym z nich był brytyjski ekonomista Sutton, który omówił go w swojej głośnej książce zatytułowanej Wall Street a rewolucja bolszewicka. Jak zatem według Suttona ta pomoc wyglądała? So around the turn of the century you begin to see actually written statements by these internationalist businessmen of the kind of socialist empire they wanted to bring about. It's there, but these books of course are not included in your courses in political science and history at the regular universities. Zacznijmy od tego, że plan działania Amerykanów dotyczył nie tylko Rosji, ale także innych europejskich krajów. Chodziło o to, aby najpierw wesprzeć rewolucję w Rosji, a potem wywołać rewolucyjne zamieszki w innych europejskich krajach. Jak pisze w swojej książce Sutton, najpierw elity z Wall Street sfinansowały bolszewicką rewolucję, a potem zaczęły naciskać na Departament Stanu, aby ten wysłał bolszewikom broń. Według Suttona dowodzą tego dokumenty archiwalne amerykańskiego Departamentu Stanu. Sutton odnalazł wśród nich między innymi telegram Lwa Trockiego, ludowego komisarza spraw wojskowych, w którym to telegramie Trocki prosi stronę amerykańską o przysłanie instruktorów dla tworzącej się bolszewickiej armii. Tak naprawdę realizacja tego planu zaczęła się już w 1917 roku, gdy do Rosji pod pretekstem działalności misji Czerwonego Krzyża wysłano kilkunastu amerykańskich bankierów i przemysłowców, którzy mieli wesprzeć rewolucję. Tej misji przewodniczył William Boyce Thompson, skarbnik i szef jednego z banków rezerwy federalnej, czyli amerykańskiego odpowiednika Banku Centralnego. Po Thompsonie misją amerykańskiego Czerwonego Krzyża w Rosji kierował jego zastępca Raymond Robbins. Ten ostatni pomógł bolszewikom w uruchomieniu machiny propagandy, nie tylko zresztą w Rosji, ale także w innych europejskich krajach.
W tym celu Robbins zorganizował wysłanie specjalnej misji bolszewickiej do Niemiec, która miała tam zapoczątkować rewolucję. Plan Robbinsa przewidywał również zrzucanie bolszewickiej literatury propagandowej za liniami frontu. Bolszewicy otrzymali również od amerykańskich bankierów i przemysłowców specjalne darowizny na propagandę. Sam Thompson w czasie swojego pobytu w Piotrogrodzie przekazał im $1 milion na ten cel. Pieniądze dla bolszewików popłynęły również za pośrednictwem banków należących do słynnego Johna Pierponta Morgana. Warto wspomnieć o roli w tym przedsięwzięciu Olofa Ashberga, szwedzkiego biznesmena żydowskiego pochodzenia, który był wówczas właścicielem banku Nea Banken i przedstawicielem Morgana na Rosję. Otóż za pośrednictwem banku Ashberga popłynęły do bolszewików najpierw pieniądze z Niemiec, a potem pieniądze amerykańskie. Ashberg za swoje usługi dla bolszewików został potem szefem Ruskombanku, pierwszego bolszewickiego banku. Szefem jego działu zagranicznego został Max May, który w tym samym czasie pracował również dla Morgan Guaranty Trust, ale dla bolszewików równie ważna okazała się amerykańska pomoc militarna. We wrześniu 1918 roku we Władywostoku wylądował amerykański korpus wojskowy, liczący ponad 8 000 żołnierzy. To właśnie działania tego korpusu na Dalekim Wschodzie pozwoliły bolszewikom na pokonanie kontrrewolucji. Amerykański korpus przejął bowiem kontrolę nad strategiczną koleją transsyberyjską, skutecznie zabezpieczając tyły walczącym siłom bolszewickim. Jak napisał później New York Times, to wsparcie było tak istotne, że lokalny bolszewicki kacyk w oficjalnie skierowanym piśmie podziękował amerykańskiej armii za wsparcie bolszewickiej rewolucji. Ale jeszcze ważniejszej pomocy udzielili bolszewikom w następnych latach amerykańscy przemysłowcy. Otóż dzięki doradcom przysłanym przez wielką finansjerę z Wall Street bolszewicy mogli odbudować swój zniszczony wojną przemysł, a potem go rozbudować. Zaczął on wówczas produkować maszyny i urządzenia na bazie amerykańskich licencji. Warto w tym miejscu podkreślić, że prawie wszystkie fabryki powstałe podczas tak zwanego planu pięcioletniego, jaki bolszewicy uruchomili w latach 1929–1933, zbudowane zostały przez amerykańskie firmy. Na przykład fabrykę samochodów w mieście Gorki zbudował amerykański Ford. Co ciekawe, zaraz po tym, jak amerykańscy inżynierowie opuścili zbudowaną w Gorki fabrykę, natychmiast przestawiono ją na produkcję zbrojeniową. Można więc powiedzieć, że zbudowany w bolszewickiej Rosji przy pomocy Amerykanów przemysł miał się stać tym sznurkiem, za pomocą którego bolszewicy zamierzali w przyszłości powiesić Zachód. Cel amerykańskiej polityki wobec bolszewików był więc prosty: pomóc im w zainstalowaniu nieefektywnego systemu gospodarczego, a następnie uzależnić ich ogromny rynek od amerykańskich towarów i technologii. Dlaczego Amerykanie zdecydowali się na taką politykę wobec bolszewików? Otóż Amerykanie obawiali się zaistnienia po wojnie takiego scenariusza, w którym słaba gospodarczo Rosja będzie eksploatowana przez Niemcy. I dlatego właśnie w kwietniu 1917 roku zdecydowali się przystąpić do trwającej w Europie wojny przeciwko państwom centralnym. Tak też uważa wspomniany już przeze mnie Antony Sato, według którego amerykańscy finansiści i przemysłowcy wspierali bolszewików nie z pobudek ideologicznych, ale
dla władzy i zysku. Jak podkreśla w swojej książce Saturn, na pomoc amerykańskiej finansjery mógł wówczas liczyć każdy uczestnik rosyjskiej wojny domowej, za wyjątkiem tych, którzy chcieli stworzenia wolnego, indywidualistycznego społeczeństwa. Beneficjentami tej pomocy mogli więc być jedynie sami bolszewicy. Ale jest też inna hipoteza. Mówi ona o tym, że dla części amerykańskich elit finansowych i przemysłowych bolszewizm wydawał się znacznie ciekawszym systemem politycznym, ponieważ można go było skuteczniej użyć do kontrolowania społeczeństwa. To myślenie stało się po wielu latach podstawą ich globalistycznego pojmowania świata. Z punktu widzenia amerykańskiej finansjery pomysły tworzenia globalnych instytucji były więc bardzo pociągające. Uważała ona, że tam, gdzie władza jest scentralizowana, a opinia publiczna nie funkcjonuje, można zrobić znacznie lepsze interesy. Amerykańska finansjera była też przekonana o tym, że może stać się zapleczem rewolucyjnej dyktatury, a jej styl życia i jej majątki nie będą zagrożone. Takie podejście można zauważyć u Johna Davida Rockefellera III, który promował humanizm i pracę na rzecz innych, czyli tak zwaną ideę dobra społecznego. W rzeczywistości idea dobra społecznego, promowana przez Rockefellera, była jedynie hasłem propagandowym, które miało umożliwić amerykańskim elitom sprawne eksploatowanie ludzi. Jak zauważa Saturn, amerykańscy propagatorzy tych idei nigdy sami nie zrezygnowali ze swoich majątków i nigdy sami nie rzucili się w wir pracy dla innych. Lubili za to innym wskazywać działania, jakie powinni podejmować. Sens amerykańskiej pomocy dla bolszewików dobrze pokazują wypowiedzi Alberta Rice'a Williamsa, jednego z amerykańskich doradców bolszewików. Gdy w 1919 roku w czasie posiedzenia senackiej komisji senator Lee Slater Overman zapytał Williamsa: a więc twierdzi pan, że jeżeli uznamy obecny rząd bolszewicki w Rosji, to przez wiele lat nie będzie on mógł konkurować z nami na arenie międzynarodowej? Williams odparł na to: to fakt. Po czym Overman usiłował dopytać Williamsa, kierując do niego słowa: czyli argument za poparciem rządów bolszewickich jest taki, że pod rządami bolszewików Rosja przez wiele lat nie będzie w stanie zagrozić Stanom Zjednoczonym? Williams skwitował to jednym słowem: owszem. Intencje amerykańskich finansistów i przemysłowców wspierających bolszewicką rewolucję były zatem bardzo proste. Wyeliminować potencjalnie groźnego rywala z rynku i zarobić na tym. Tak czy inaczej, pewne jest jedno, że bolszewicka Rosja powstała i przetrwała dzięki amerykańskiej pomocy. Jej istnienie miało zapobiec wzrostowi potencjału państw, które były w stanie rywalizować ze Stanami Zjednoczonymi. I nie chodziło tylko i wyłącznie o samą Rosję. Jak po latach przyznał Rice Williams, w interesie Stanów Zjednoczonych nie było również powstanie takich potęg przemysłowych jak Niemcy, Włochy i Francja. A zatem instalacja bolszewickiego systemu w Europie miała być długofalową dywersją gospodarczą służącą jedynie Stanom Zjednoczonym. Tyle tylko, że amerykańscy promotorzy bolszewików nie przewidzieli tego, że wychowają potwora, który w przyszłości będzie im naprawdę zagrażał. W następnym moim filmie opowiem Państwu o operacji Market Garden. Dowiecie się,
Dlaczego Brytyjczycy winą za niepowodzenie tej operacji obarczyli generała Stanisława Sosabowskiego, dowódcę pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej? Ten film zatytułowałem „Jak Brytyjczycy oskarżyli generała Sosabowskiego o klęskę operacji Market Garden”. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotemu patronowi, panu Andrzejowi Maciejewskiemu z Alaski, a także srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, pan Michał Rychwalski, pan Dariusz Wietrzykowski, pan Dariusz Czarnotta, Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto oraz biosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.